Tak to się zmieniło. Stare na nowe. Witam wszystkich z tej strony Ulat. Jesteśmy dzisiaj na piątkowym nagrywaniu, czyli jak łatwo się domyślić, jest piątek i jesteśmy w warsztacie. I czym się dzisiaj będziemy zajmować? Będziemy dzisiaj nagrywali filmy o Minecrafcie, jeden buildowy, PDIK V2 Long w hakaśce od Eastcrane'a. Natomiast film, który teraz nagrywamy, to coś takiego, czego ja się osobiście nie spodziewałem, że się pojawił u mnie na kanale. Zresztą nawet pewnie Minecraft się tego nie spodziewał. Jest to filmik, w którym chciałbym Wam pokazać jeden z pierwszych układów PDIK zbudowanych przez firmę Minecraft. I teraz krótka historia, jak on do mnie trafił. Zgłosiła się do mnie osoba, która posiada taki układ, która wysłała go na przegląd, serwis, wymianę o-ringów i tak dalej do Minecrafta, ale jako, że już nie mieli do niego części, ani podzespołów, chyba też tam z jakimś o-ringiem był problem, to wymieniono mu cały układ na nowy, natomiast tutaj dostał informację, że ten układ to jest jeden z pierwszych układów, jaki kiedykolwiek wypuścił Minecraft pod swoim szyldem, jeżeli chodzi o układ do replik, jako silnik do replik elektrycznych i tak dalej, jako zamiennik, jako ten układ HPA, jako właśnie PDIK, jest to jeden z pierwszych. I że powiedzieli, że w sumie to fajnie, oni dadzą mu nowy układ, nowiutki, PDIK generacja trzecia do SL-ki, bo to było do SL-ki i nie ma z tym żadnego problemu, a ten niech sobie zachowa, oprawi, nie wiem, w ramki, bo jest to coś raczej rzadkiego i taki, powiedzmy, biały kruk. No i tak się stało. Dostał kolega nowy układ, dostał z powrotem swój, ten stary, tylko że no już z takim zaznaczeniem, że może lepiej tego nie ruszajmy, nie odpalajmy tego, niech to jest po prostu, nie tykamy, niech jest jak jest. I w tym momencie ta osoba zgłosiła się do mnie z dwoma sprawami. Po pierwsze prosiła mnie, żeby zainstalować ten nowy układ w jego replice, osadzić to porządnie, wyosiować, dobrać gumkę, sprawdzić komorę, lufę i tak dalej, to wszystko poskładać, żeby to fajnie chodziło, żeby to było gotowe i tym się już zajmujemy. A druga rzecz, napisał do mnie, że ma właśnie coś takiego i chciałby, żebym nagrał o tym film. Znaczy, może nie tyle, że chciał, tylko zapytał, czy chciałbym ja nagrać o tym film. Mówię, jasne, o czymś takim na pewno, bo rzadko się nam zdarzają takie, powiedzmy, możliwości. I przyszło mi taki zestaw części, co prawda, tak, ja to sam włożyłem do pudełeczka minecraftowego od Body. To jest moje pudełeczko od SL-ki i ja w tym odeślę to, bo to jest już fajne pudełeczko i ono jest też znaczkiem Minecrafta na pokrywce, więc moim zdaniem będzie fajnie się to wszystko w tym prezentowało, żeby to trzymać, a ewentualnie jakby kogoś podkusiło, to mając takie pudełeczko dość łatwo będzie mógł to gdzieś powiesić, dać grubszą piankę, dać jakąś szybkę czy pleksę i naprawdę to fajnie wyeksponować, więc moim zdaniem bardzo fajne. I ja z tym pudełeczkiem będę ten zestaw odsyłał w ramach podziękowania po prostu za, no powiedzmy, udostępnienie rzeczy do filmu. Co my dostaliśmy? Ja zaraz pokażę Wam to obliczenie na blacie, ale jest to jeden z pierwszych układów PDIK, który jeszcze nie wymagał żadnego szkieletu standardowego, tylko miał tak jakby swój szkielet. Mamy tu też jeden z pierwszych reduktorów. Mamy przejściówki, złączki. Co ciekawe, to daje działa. Nie? Działa co prawda średnio, ale działa, bo myśmy to testowali na jednym ze streamów. Ja tam to też już pokazywałem. Ale zaraz będziemy to pokazywać Wam bliżej już na blacie, żeby pokazać Wam co, jak. Co prawda, jak mówię, to raczej wchodzi o prezentację. Ja nie będę tego w żadnej replice instalował. Nie będę tego nigdzie tam sprawdzał, testował i tak dalej, bo po prostu nie czuję takiej potrzeby. To bardziej ma być w formie prezentacji, żeby zobaczyć, jak wygląda kiedyś układ PDIK, jak wyglądał jeden z pierwszych, a jak wygląda teraz, bo akurat mam jeden, bo będę go instalował w innej replice, więc pomijając ten, który dostał właściciel tego zestawu, to mam jeszcze jeden i właśnie tamtego Wam pokażę, gdyż po prostu jeszcze nie siedzi w replice, bo tamta już jest gotowa i czeka na powrót do właściciela. Dlatego dzisiaj nagrywamy to, aby móc to wszystko spakować i odesłać. Więc to by było tyle słowem wstępu. Zapraszam do blatu, tam pokażę co nieco bliżej te zabaweczki i podłączymy to do ciśnienia do powietrza i zobaczymy, czy dalej działa. Chociaż jeszcze niedawno działało, więc mam nadzieję, że się nie zepsuło. No to bierzemy się za pokazanie Wam co i jak właśnie z tym układem starym od Minecrafta. Tutaj zaraz powiemy kilka ciekawych rzeczy.
wyjmiemy sobie rzeczy, które nie są związane z tematem, powiedzmy. I co my tu mamy? Przede wszystkim mamy układ. O, tego typu, zobaczcie. No, raz, wygląda już na starość. Nie ukrywajmy, to nie jest, powiedzmy, nowoczesna technologia, to ma już swoje lata. Ale zobaczmy, jak to jest wykonane. W ogóle, pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to płytka selektora. No, oczywiście nietypowa, przymocowana po prostu na dwie wielkie śruby. No, bądźmy szczerzy, to nie są małe śrubeńki, tylko dwie wielkie śruby. Działa to suwadełkowo. Mamy tutaj, to jest śrubka, która blokuje nam spust. I jak przesuniemy do przodu, to jesteśmy w stanie spustu wcisnąć. Jak przesuniemy do tyłu, to ta śrubka się cofa i jesteśmy w stanie. To jest dosłownie śruba. Przyjmijmy, że no, nie ukrywam, że to jest wykonane tak bardzo prosto, bardzo tak intuicyjnie, technicznie. No, po prostu wow. Mamy oczywiście spust. Spust jest oczywiście, jak się przyjrzycie, jest nietypowy. Też jest wycinany przez Minecrafta. To nie jest jakiś tam zwykły spust, który możemy przełożyć z innej repliki, więc to też jest nietypowe. I tak naprawdę tyle. Rurki takie jak kiedyś, nie wiem, jak ktoś ma stary układ Minecrafta, to właśnie były te przezroczyste rurki. To, że to nie pękało, to jestem w szoku, bo nie budzi to mojego zaufania w ogóle. Ta rurka tutaj już jest dość mocno, jak się przyjdzie, zagięta, uszkodzona, można nawet powiedzieć. I prawdopodobnie to był jedna z przyczyn, dlaczego trafiło to na serwis. I teraz tak, tutaj mamy wstawioną głowicę, to jest głowica dorobiona przez właściciela, oryginalnie nie przez Minecrafta. Bo to jest głowica przedłużona po to, żeby móc użyć przedłużonej dyszy. To jest przedłużona dysza do SR25, a to jest oryginalna ta nakrętka. Zobaczcie, oryginalna ta nakrętka była odpowiednio krótsza w ten sposób i ona pozwalała wtedy, no mieliśmy odpowiednio krótszy ten cały gearbox, o tak mniej więcej, wow! O, tak to się zakładało mniej więcej, czyli mamy tutaj taką dokładkę ewidentnie przedłużającą. I do tego wtedy też szły odpowiednio krótsze dysze, tak? Mamy dyszę SR25 i zwykła M-kowa. I te SR-kowe rzeczy są dorabiane przez zwykłego tokarza. Nie było to dorobione oryginalnie w Minecrafcie, tylko właśnie przez tokarza. I ten układ działał dosłownie chyba latami w SR25 i działał. Zanim ja to rozkręcę, bo ja chciałbym to faktycznie Wam móc pokazać, zdejmę co prawda chyba tylko tą wierzchnią pokrywkę, tutaj ten element zdemontujemy, żeby Wam pokazać, jak to wygląda w środku. Dalej nie będę tego rozbierał, bo powiem Wam szczerze, troszeczkę się boję. Nie chciałbym tego zepsuć, ale najpierw podłączymy to do ciśnienia i sprawdzimy, czy działa. Od razu też pokazuję Wam pierwszy reduktor Minecrafta, jeszcze z tym klasycznym manometrem, który tak pokazuje nam pi razy oko, jakie mam ciśnienia, i to w barach. Nawet nie tak jak teraz to mamy, że mamy ciśnienie podawane w PSI, tylko mamy w barach i powiedzmy sobie szczerze, że najprecyzyjniejszym wskaźnikiem to nie jest. Tutaj mamy regulację ciśnienia. No i oczywiście mamy wężyk tutaj na tej skrętce i na końcu mamy taką złączkę. To prawda, powiem Wam szczerze, różnica wężyka a złączki, wow, Jezu, jak to kiedyś wyglądało, jak te wężyki były cieniutkie, a złączki były tak toporne. Że to jest, ojejku. Dobra, zobaczmy, ja teraz wezmę butlę, podłączymy to do podciśnienia. Co prawda mam tutaj końcówkę powietrza, ale do zaprezentowania powinno starczyć. No jesteśmy na początku zielonego ciśnienia. Przy okazji zobaczymy, jak z odświeżaniem może. Co prawda tutaj nie ukrywam, że pamiętajcie, że to stary układ i nie należy do najlepszych pod tym względem. No i zobaczmy. Czy ja dam radę zablokować spust, czy nie? A spust też dalej jestem w stanie wcisnąć, więc ta blokada mechaniczna już troszeczkę nie działa. Trzeba by coś z tym porobić. Ale ogólnie układ działa. To jak widzicie, jak ja zaczynam szybciej klikać, to niestety odświeżanie wysiada i przy wolnym klikaniu w miarę nie ma problemu. Ale jak zaczynam szybko klikać, to już nawet słychać, że tego powietrza po prostu układ nie dostaje tyle, ile powinien. No, nawet dźwięk jest inny.
Myślałem, że to jeszcze przez reset spustu, ale nie. Ogólnie nie działa to, powiedzmy sobie delikatnie, perfekcyjnie. No ale ogólnie działa i to jest dalej sprawne. Co prawda powietrza daje, o matko kieruj. Wow. Nic nie syczy. Nie słyszę jakichś problemów, więc teoretycznie, mechanicznie to dalej jest sprawne. Więc teraz jeszcze taki mały bonusik. Właśnie spróbujemy to rozkręcić. Zdejmiemy te śrubki, co prawda tu jednej brakuje, widzę. Zobaczymy, co mamy w środku. Głównie chodzi mi, żeby zobaczyć, jak wygląda zawór spustowy, bo to będą takie rzeczy, które będziemy mogli ładnie porównać z nowym układem, którym też zaraz się będziemy zajmować. No, blaszka zdjęta. O, widzicie, o tym mówiłem, o blokadzie spustu. A, jest wygięta ta śrubka. Można by ją po prostu wymienić, wstawić nową. No, jest wygięta i dlatego niekoniecznie dobrze to działa. No, tutaj mamy zaworek w dość dużej obudowie. Tutaj mamy zbiorniczek pośredni, o ile się nie mylę, do węża. Ja spróbuję to podłączyć w ten sposób, może coś tu się jeszcze będzie ruszało. Tu mamy jakiś cylinderek, który się rusza. No, okej. Kusi mnie jeszcze, żeby zdjąć tą głowicę. Podepniemy na ciśnienie. Wow. Co my tu mamy? Tu mamy troszkę większy impuls. Dobra, aha, dobra. Teraz musimy odkręcić też drugą część. Okej. Wypadł nam o-ring. Mamy... No to jest podkładka. Tu mieliśmy dwa o-ringi, które uszczelniały połączenie górnego elementu z dolnym. O, w ten sposób. I tu mamy zbiorniczek nasz, już ten docelowy, i możemy go sobie rozkręcić i zdejmujemy przód. O. Dysza co? Też jest przekręcona? Tak, też jest przekręcona. Pod dyszą jest sprężyna. O. I to wszystko, dysza, razem z tym elementem jest wkręcona w gniazdo tam na dole. O. Bardziej tego, nie ukrywam, rozkładać nie planuję, bo musiałbym zdejmować tą dyszę z tego, ale ona też tu jest wkręcona, uszczelniona, nie chciałbym tego ruszać, więc więcej Wam nie będę pokazywał, ale no widzicie, powiem szczerze, rozwiązania takie dość technicznie proste. I co za tym idzie, zazwyczaj takie techniczne, proste rzeczy są bardzo skuteczne. Co prawda teraz mam problem, żeby to skręcić z powrotem. Zdejmujemy to. Mamy tutaj taki jakby zbijak, ale to nie jest iglica, broń Boże, czy coś takiego, to jest po prostu wlot powietrza, bo tędy dostaje się powietrze, tutaj przez ten otwór. Dalej już tego rozkładać nie będę. Skręcimy sobie to tylko... O. Wpędzamy sobie z powrotem. Hop. Teraz zakładamy sobie ten element. O. To oczywiście linie muszą się zgrywać. Czy to wszystko miało sens? I przekręcamy nasz przód. I tak samo te linie też muszą się zgrywać. No i teraz zostaje nam tylko przymocować z powrotem nasz układ. Znaczy nasz, powiedzmy, zespół, nie wiem, jak można to nazwać, spustu. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że tam były o-ringi, które to wszystko uszczelniały. I zobaczmy, czy to dobrze złożyłem. Wszystko działa, więc nie spierniczyłem. No, co by nie mówić, urządzenie bardzo proste i skuteczne. A dla porównania Wam teraz pokażę, jak wygląda współczesny PDI-K. Generacja trzecia już.
Znaczy, nawet nie wiem, czy to jest generacja pierwsza, czy to nie jest jeszcze coś przed jedynką. Tylko może najpierw to skręcimy. Opa. I mamy skręcone. Tak to się prezentuje. A tak wygląda nowy układ. No sporo się zmieniło, choćby w wykonaniu, tak? To raczej nie było wykonywane w technologii CNC, powiem wam szczerze. To mi wygląda bardziej na jakąś po prostu ręczną obróbkę na frezarkach, tokarkach i tak dalej. Tutaj już mamy CNC, to po pierwsza rzecz. Druga, mamy całkowicie inaczej rozwiązany układ zaworów, zaraz to otworzymy sobie. Hop. Przede wszystkim to, co mamy tutaj jako przedłużenie, ten element przedłużony, no tutaj mamy w formie tej dokładki. Więc zamiast tego elementu tutaj mamy po prostu taką dokładeczkę. Tak bardziej nowocześnie to zrobione. Moim zdaniem trochę bardziej kulturalne. A dwa, cały układ mamy dość jednoczęściowy. Raczej nie powinniśmy tego rozkręcać. Jedyne co robimy, to ewentualnie zmieniamy dyszę. Dyszę mamy też już klasyczną AEG-ową, jesteśmy w stanie dopasować każdą. Nie tak jak tutaj, że byliśmy skazani na konkretnie dedykowane dysze robione po prostu, no na przykład tutaj przez tokarza. Tutaj mamy dostęp do zmiany dyszy dużo prostszy. Po zdjęciu tej kapsułki, tej kopułki, osłonki, mamy dostęp do elementów, które odpowiadają nam właśnie za wymianę dyszy. I mamy tutaj dyszę już klasyczną AEG-ową, więc dużo łatwiej coś dopasować, dużo łatwiej coś dobrać. Cały ten układ też już jest tak jakby zamknięty w jednej obudowie, tak naprawdę. Oczywiście w środku mamy mamy ten zaworek, którego odpowiednik mamy tutaj z tyłu, ten wciskany, tutaj mamy go w tym miejscu. On nam też współgra z klasycznym spustem, niekoniecznie ze spustem dedykowanym, więc to też jest moim zdaniem dobra zmiana. Dodatkowo jeszcze ten układ, no nie ma tego łączenia, tak? Przyjmijmy, żeby tutaj cokolwiek zrobić, wymienić na przykład dyszę czy cokolwiek, to ja musiałem odkręcić tą dolną część. Tutaj były te dwa o-ringi i powiem szczerze, że te dwa o-ringi to jest coś, co najmniej budzi moje zaufanie, bo takie połączenie tych dwóch blaszek, no okej, to działa, ale czy to jest na pewno perfekcyjne, to bym się tak raczej nie wychylał. I w momencie, kiedy mamy to zrobione w ten sposób i żeby zrobić praktycznie 90% naszych działań z tym układem, ja nie muszę ani wyciągać zaworu, ani rozłączać tego, po prostu odkręcam dosłownie tutaj to i mam dostęp do tego, co potrzebuję. Nie potrzebuję raczej dostawać się głębiej. Co prawda, jeżeli chcemy zredukować powietrze, to też musimy się dostać tutaj, to już jest troszkę więcej roboty, bo już wam pokażę, o co mi chodzi. Musimy rozkręcić tutaj, ja już to pokazywałem na jednym filmie, ale jak się przyjrzymy, to musimy rozkręcić, o, tutaj jest spłaszczenie i tutaj jest spuszczenie. Po to, żeby to złapać i odkręcić. Wtedy odkręcamy ten element tutaj i jesteśmy w stanie też odkręcić wtedy ten element tutaj. Więc i z wymianą dawki powietrza jest troszkę więcej walki. Niestety jest to dość problematyczne i to już trzeba troszkę mieć pojęcia, żeby tego nie zepsuć. Ale do tych takich podstawowych rzeczy montażowych, czyli właśnie dopasowanie dyszy, mamy dostęp dużo prostszy, więc to się na fajnie zmieniło i przede wszystkim części są bardziej łatwe do dostania, no bo jednak typowe AEG-owe dysze to jest to, co chciałbym widzieć w takich replikach. Więc tutaj szczerze, moim zdaniem bardzo pozytywnie. Co więcej, no co by nie mówić, że jednak szkielet CNC tego typu, dość klasycznie wyglądający jak klasyczny szkielet V2, też ułatwia zadanie. Więc to też jest moim zdaniem zaleta, tym bardziej, że mamy tak miejsca do osiowania gearboxa, możemy go troszkę inaczej osadzić, jeżeli mamy jakiś problem, że gdzieś nam ten gearbox krzywo patrzy, gdzieś jest jakieś coś nie tak, to też jak najbardziej mamy możliwość, żeby to poprawić. Tak to wygląda teraz, a tak to wyglądało kiedyś. No zmieniło się moim zdaniem sporo zmieniło się moim zdaniem na lepsze, ale co ciekawe, ten układ mimo posiadania lat i jak widzicie, no stan już jest różny, powiedzmy, to dalej działa, co dla mnie jest też szokiem, bo powiem szczerze, myślałem, że będą z tym jakieś problemy, a działa. No jedyny problem jest z odświeżeniem, ale wydaje mi się, że jest to raczej wina samego reduktora, który no jest 100 lat już ma prawie, no może przesadziłem, ale młody nie jest, więc wydaje mi się, że większy problem jest z tamtej strony. Tak czy inaczej, tak to się zmieniło. Stare na nowe. Więc ja to sobie zaraz poskręcam, no i możemy przejść do podsumowanka. No i jeszcze takie krótkie podsumowanko. Widzieliście, jak to działa, jak to jest zbudowane, ile zmieniło się względem, powiedzmy,
aktualnego PDI-K w generacji V2 Long, czy w typie V2 Long, w generacji trzeciej tak naprawdę. Ja, tak jak już wspominałem, pakuję w takie pudełeczko drewniane ten pradawny sprzęt. Mam nadzieję, że kolega, nie wiem, zrobi z niego fajną wystawkę albo coś, albo po prostu nawet będzie trzymał dla pokoleń, bo to jest fajna pamiątka, moim zdaniem. Tym bardziej, że w Minecraft w ramach zobaczenia czegoś takiego po prostu dał mu nowy układ, więc on już nie musi wydawać pieniędzy czy kombinować i wymieniać, naprawiać tego układu, tylko może korzystać już z nowego, nowoczesnego, który no, działa, powiedzmy sobie, dużo wydajniej, dużo fajniej. Bardzo dużo powietrza brały te pierwsze PDI-ki, z tego co ja pamiętam. Więc tutaj naprawdę moim zdaniem bardzo pozytywnie i mam nadzieję, że to pudełeczko będzie też fajnym dodatkiem do tego zestawu, że będzie z tego zadowolony i że będzie mu się to podobało. No i tym chyba będziemy kończyć. Jeżeli oczywiście macie jakieś pytania, to ja zapraszam jak najbardziej do komentarzy. Możecie pytać, ja postaram się zawsze odpowiedzieć, coś uzupełnić, może wypowie się też właściciel. A w tej chwili kończymy ten film, więc ja bardzo dziękuję właścicielowi tego pradawnego, już można nawet powiedzieć, PDI-K. Dziękuję za to, że mi to wysłałeś. Dziękuję też za zlecenie poskładania tamtej twojej drugiej SL-ki, drugiej repliki. Dziękuję też oczywiście Wam wszystkim za oglądanie. Dziękuję patronom za wsparcie, którzy pomagają mi po prostu przygotować i przede wszystkim ułatwiają mi zakup nowego sprzętu do nagrywania. No i cóż, do zobaczenia ponownie.